Jak miło. W tym odcinku zmoknę. Porządnie zmoknę. Witajcie, drodzy widzowie. Ponownie w Urugwaju, gdzie zielona bestia czeka cierpliwie na kolejną część naszej południowoamerykańskiej przygody. Odbieram malucha. Trochę się zakurzył. Biedaczysko. Po prawie pół roku czekania na mnie w Urugwaju zmieniam olej. Kilka małych napraw. I mam nadzieję, że ruszamy w drogę. No dobrze, czas go odpalić. Po tych miesiącach postoju jestem ciekaw, jak to będzie. Ssanie. Uwaga. Pięknie. Coś nie ciągnie. Shit. Dobra. Zobaczymy jeszcze raz. Pali! Pali! Coś kurna. Bez ssania nie chce chodzić. Olej zmieniony, maluch odpalony. Czas na pękniętą sprężynę podtrzymującą silnik, którą 4000 km temu na ziemi ognistej naprawiałem gumowym wężykiem. Gotowe. Mam nową sprężynę, to znaczy maluch ma nową sprężynę. Nówka sztuka. Nową śrubę. Nowe gumki. Wymieniłem filtry powietrza i paliwa. Nasmarowałem zwrotnicę. Maluch dostał nowe buty. Zakupione tutaj w Urugwaju. No, będzie jechał, mam nadzieję. W drogę. Miejsce, w którym przechowywałem malucha, to tak zwane Uruguay Auto Storage, prowadzone przez współczesnych niemieckich emigrantów spod Drezna. Gdybyś, drogi widzu, kiedyś potrzebował zostawić w Urugwaju swój wyprawowy pojazd, napisz w komentarzu, podam szczegóły. No to jedziemy. Oj, bestia, bestia. Ruszyliśmy znowu w podróż. Drugi etap przejazdu przez Amerykę Południową. Mam nadzieję, że dojedziemy. Przed nami jakieś 11 000 kilometrów, może 10, jeżeli będę się śpieszył i jechał dłuższą drogę. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Bestia! Znowu się muszę do ciebie przyzwyczaić. Kurde, ale
No, zgasł. Super 95. Jedziemy dalej. Ale przerażony jestem, mówiąc szczerze. Nie wiem, tyle razy ruszałem już w taką trasę, ale jakiś jestem normalnie przerażony tymi 11 tysiącami kilometrów przed nami. Nie wiem. Każde ruszenie w podróż, przynajmniej w moim przypadku długą taką podróż przez kontynent czy pół kontynentu, nie wiem, czuję się jakbym pierwszy raz jechał taką podróż, taką wyprawę. Niesamowite uczucie. No trzeba się po prostu znowu z bestią zgrać, wpaść w ten rytm jazdy, codziennej jazdy. Na razie do przodu, pozytywnie. Bestia po półrocznej przerwie działa. Właściwie teraz tylko przelot do Argentyny, do której pewnie jutro jadę. Także myślę, że szanowni widzowie, zobaczymy się w Argentynie. Do zobaczenia po drodze. Plan jak zwykle prosty. Pojechać na zachód Argentyny, wjechać ponownie na słynną drogę 40, z którą poznaliśmy się kilka tysięcy kilometrów temu na południu, w Patagonii, i ruszyć na północ kontynentu. Po 2 dniach jazdy i 700 kilometrach podróż kolejny raz weryfikuje moje plany. Nie wiem, czy wy to, drodzy widzowie, widzicie, ale taka się stała sytuacja. Coś, kurde, wypadło z wyprzedzającej mnie ciężarówki. Walnęło w szybę. Tu jest dziura w szybie, a cała szyba pękła. I ja jak ja mam jechać przez ten kontynent? Ja szyby to ja tutaj na tym kontynencie nie znajdę. Ja cię niemożliwe, nie? Ja p***le. To jest normalnie niemożliwe. Przyjechałem do hotelu. Jakiś wynająłem tu hotel ze zniżką Genius 3 na Booking.com. Zamiast się nim cieszyć, to teraz mam zmartwienie. Co ja z tym zrobię? Co ty byś, drogi widzu, zrobił? Bo na tym kontynencie takich szyb raczej nie dostanę. Jest jedna w Kojajkę. Tam maluch stoi. Daleko stąd, nie w tym kraju, w którym teraz jestem. W Chile. No i takie szyby też są na Kubie. Najbliżej stąd. No nic, mam kilka scenariuszy w głowie. Będę teraz rozważał, zastanawiał się, kontemplował
sytuację. O! Kur... I taki strzał. Pieprzona ciężarówka. Tutaj. Tak ładnie się rozeszło. Tu. Jakoś tak. Przedziwnie to się porozchodziło. Drodzy widzowie, drugi dzień jazdy drugiego etapu podróży Fiatem 126 przez Amerykę Południową. Jeszcze będziemy o tym sobie gadać. Do jutra pewnie. Mały update'cik co do mojej maluchowej szyby. To ona tak pięknie wygląda. No, rozpada już się całkowicie. No, naprawdę dużo rzeczy się dzieje. Tryby pracują, machina jest w toku. Wiele osób się zaangażowało w pomoc mnie i mojej zielonej bestii, za co jestem ogromnie wdzięczny. Wiele kontaktów przyszło do ludzi związanych z Argentyną, w której właśnie jestem. No i kontaktów z Buenos Aires, stolicy, 500 km stąd, niecałe, do której jutro zabieram malucha i tam będzie baza operacyjna wymiany szyby w maluchu. No też niezły odzew ze strony tutejszych moich przyjaciół z Chile, ludzi, których poznałem jadąc w pierwszym etapie tej podróży, właśnie przez Chile na południu. Dawid od malucha, znacie go, też się zaangażował bardzo mocno. Dawid znalazł szybę malucha właśnie w Chile, w Santiago do kupienia. Pochodzi oczywiście ona z malucha, który trafił na szrot. No, niewiele takich jest okazów na amerykańskim kontynencie. To pewnie jedna z nielicznych szyb maluchowych, jakie tu można znaleźć. Także ta szyba, mam nadzieję, że się to wszystko uda i zapnie. Zostanie wysłana również do Buenos Aires, do miejsca, gdzie się udajemy z moim małym Fiatem. Tam też podjął się wsparcia Claudio, którego też znacie z pierwszego etapu podróży. Claudio to człowiek z Buenos Aires, człowiek od Fiata 125P, którego spotkałem w okolicach Ushuai, więc tam u niego gdzieś wśród jego znajomych będziemy tą szybę wymieniać. No i tyle. Poruszenie jest ogromne, no i mam nadzieję, że fajnie zapnie i maluch będzie miał nową szybę. Są oczywiście opcje awaryjne, gdyby ta szyba nie dotarła. Można ewentualnie dopasować jakąś plexi lub inną szybę od Fiata 133, zrobić taką przekładkę. Oczywiście ta szyba wtedy nie byłaby idealnie dopasowana, ale jakoś by się tam jechało. To oczywiście są takie naprawy zastępcze, ponieważ mogą na długo nie starczyć, tak powiem, ponieważ no, tereny przed nami spore, ulewy na pewno, mrozy, wysokości, no i niesamowite dziury, na których ten samochód będzie podskakiwał. Także najlepiej, jakby ta szyba naprawdę w całości z Chile dotarła do Buenos Aires i udało się ją zamontować. Także, drodzy widzowie, maluch trafił na lawetę pierwszy raz podczas swoich ekspedycji. Jedziemy do Buenos Aires, to jest 500 km, kosztowna jest to jazda, ale zdecydowałem się pojechać tam. Tam zostanie prawdopodobnie dostarczona szyba z Chile. Tam jest więcej możliwości, różnych opcji. W razie W też są przyjaciele mojego małego Fiata. Generalnie podjąłem tę decyzję, ponieważ w Buenos Aires jest więcej opcji i możliwości. Do zobaczenia po drodze. Dale hasta allá ahora porque no queremos subir acá. Sí, porque esta es 80.
Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem w Buenos Aires. Razem z maluchem tutaj trafiliśmy. No tu maluch znalazł lokum pod dachem, żeby przeczekać ten okres, zanim dojdzie tutaj nowa szyba. Ta szyba ma przyjść z Chile. Mam nadzieję, dzisiaj jest piątek, mam nadzieję, że gdzieś do połowy przyszłego tygodnia dojdzie. Szyba cała się rozpadła, niestety, w transporcie, co było do przewidzenia, że muszę to całe szkło teraz wydostać i zabezpieczyć malucha tutaj na ten czas oczekiwania. No i zobaczymy, co dalej. Mam nadzieję, że szyba przyjdzie w całości. Będę mógł kontynuować tą podróż. Moim centrum operacji szyba jest tak zwane Maciaszkowo. Nazwa pochodzi od nazwiska fundatora, ojca Justyniana Maciaszka. Zatrzymałem się tu dzięki uprzejmości księdza Olafa i księdza Jerzego. W dużym skrócie Maciaszkowo to polska misja Bernardynów, działająca od połowy ubiegłego wieku. Punkt wyjątkowy na mapie miejsc związanych z Polonią. Założone przez i dla żołnierzy II Korpusu Andersa, którzy trafili tu po II wojnie światowej w liczbie około 17 000. Dziś służy ich potomkom, nawet trzecim i czwartym pokoleniom polskich emigrantów w Argentynie. Oczekując na szybę, wśród tutejszej Polonii wielu opowieści i ciekawych historii, dni mijają bardzo szybko. Co chwila trafiam na polską imprezę i dobrą wyżerkę. Polski zespół folklorystyczny, balet Stokrotki, tu po drugiej stronie świata, to prawdziwa wisienka na torcie. W Maciaszkowie mieści się też muzeum poświęcone żołnierzom II Korpusu Andersa, w którego murach i na wystawie można znaleźć ogromną ilość unikatowych eksponatów i pamiątek. Mocno polecam. 17-18 tysięcy żołnierzy II Korpusu przypływa okrętami 47-48 rok po wojnie. Potrzebowali kościoła, modlitwy w języku ojczystym. Więc Bernardyni też przyjeżdżają tutaj. Nasi pierwsi ojcowie wynajmują na weekendy miejsce na Eucharystię, na mszę świętą w kościele Libańczyków. Oczywiście szybko kupują teren i w 1957 roku powstaje Maciaszkowo. Zaczyna się budować kościółek i również zaczyna się budować szkoła. Szkoła jest od 1962 roku, bez przerwy funkcjonuje, a więc mamy już 61 lat. No i właśnie ten Sołowiej, on zaczął zbierać te pamiątki po tych żołnierzach, przede wszystkim mundury i oznaczenia wojskowe, inne pamiątki, modlitewki. No w 1968 roku, jak przyjechał ksiądz kardynał Rubin Władysław, poświęcił im tą salę pamięci i nazwali w ten czas Muzeum Wojska Polskiego. Sołowiej, jak umiera chyba w 1984 roku, od jego imienia po śmierci nazywają to Muzeum Wojska Polskiego Antoniego Sołowieja. I w 2017 roku dostaliśmy pomoc z Senatu. Rozbiliśmy 2 ściany i z tej sali zrobiliśmy 4. No i fajne muzeum wyszło. 2 lata temu ja się zrobiłem, albo mnie zrobili dyrektorem tego muzeum. No jestem tego kustoszem, stróżem i tym się opiekuję. Jutro minie tydzień od zdarzenia z szybą. Szyba, drodzy widzowie, jest już kupiona. No i z tego, co Dawid mi pisał na WhatsAppie, jest pakowana i tam ogarniają jej wysyłkę. Tu naprawdę chciałbym, żeby przyszła, bo nie chciałbym jechać w szczególności wertepami Boliwii z Plexi zamiast szyby. Plexi uznaję za sprawę ostateczną.
odejdź. Reksio, Reksio, nie! Reksio, wiem, że chcesz pomagać chłopie, ale nie chcę cię teraz. Reksio, później cię potargam. Reksio, później cię potargam chłopie. Teraz zostaw, to widzisz, że robię rzeczy, które w życiu nie robiłem. Ja mam to drugie. No już, dobry piechol. Tak, tak. Dobry, no. Dobry piechol, tak. Nie opatrz się. No. Dobra. Także, moi drodzy widzowie, teraz tylko czekać na szybę. Tak właśnie Arkady wyjeżdża, jedzie właśnie po upragnioną szybę, wyjeżdża z Maciaszkowa. No daj Boże, że dzisiaj będzie założona. No, z Panem Bogiem. Dzień dobry, dzień dobry. Niestety, drodzy widzowie, po wielu dniach oczekiwania, nawet nie wiem ile tych dni było, szyba dotarła do Buenos Aires, ale utknęła na tle. Straszne problemy. Okazuje się, że nie można używanych części samochodowych sprowadzać przez prywatne osoby do Argentyny, stąd mnóstwo problemów, koszty straszliwe, więc wdrażam plan awaryjny. Kupiłem Lexi, jadę je odebrać i dzisiaj z moim przyjacielem Claudio, to ten od dużego Fiata, którego spotkaliśmy w Ushuai, będziemy to Lexi przycinać, także będę miał zastępczą szybę. Także pozdrawiam z Malucha, tutaj bez szyby jadę 15 km. Mam nadzieję, że zdążę przed deszczem, bo to jeszcze mogą być jaja w drogę. Dla ścisłości, na import używanych części trzeba mieć licencję. Sprawa zbyt kosztowna i czasochłonna. Byleby zdążyć przed deszczem, byleby zdążyć przed deszczem. Aha, aha. Ha, 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 jak miło. Normalnie jak miło. Akurat na końcówkę tak mi się zdarzyło. No niestety trochę zmokłem. Na samą końcówkę ulewa burza. Kurde. Zalało mi Malucha. Ale nie jest źle, dotarliśmy. Przynajmniej umył się od środka. Jesteśmy w warsztacie ślusarskim Claudia Toretti, właściciela pięknego pomarańczowego dużego Fiata, stojącego przed wejściem. Spotkaliśmy się na ziemi ognistej i od tego czasu utrzymujemy kontakt. Muszę powiedzieć, że mam wielkie szczęście do fajnych ludzi spotykanych po drodze. Claudio to równy gość. Szyba gotowa w mig. Szyba zamontowana. To jest Claudio, bohater. O! Udało się. Mam szybę plastikową, ale jest. Oto ona, kochani. Oto ona. Pada jak cholera. Jedyny mały problem z tą szybą jest taki, że nie można używać wycieraczek. Ponieważ gdybym używał wycieraczki, to momentalnie się ona zadrapie i nic nie będę widział. Także trzeba na to uważać.
ale widać, nie cieknie. Jedziemy dalej. Ha, ha, ha. Pozdrawiam serdecznie, Bogiem. Jadę do Polski. Pozostały tylko ostatnie testy wytrzymałościowe szyby u ucieszek księdza Olafa i księdza Jerzego. I można ruszać ponownie na północ kontynentu. Dziękuję bardzo za tę możliwość. Proszę bardzo. Jak wrażenia? No wrażenia przepiękne, jak za dawnych lat. Tylko, że na argentyńskiej ziemi. Będziemy w kontakcie. Cześć, Reksiu. Wyjechałem. Znowu w trasę. Jadę. Nie wiem, gdzie dojadę. Ale jadę. Dzisiaj 540 km chciałbym przejechać. Jestem pełen optymizmu, bo jadę. Chce mi się jechać i chcę dojechać jak najdalej się da. Do zobaczenia po drodze.